W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy 3 wzory z motywem róż. To piękne, romantyczne, salonowe zdobienia, które możecie wykorzystać również do ślubnych stylizacji. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Emilia Karwaszewska, Dzień dobry. nasz instruktor z Żyrardowa. Wykonam dzisiaj róże na 3 sposoby. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku użyjemy lakierów hybrydowych w kolorach Mimosa, Hashtag i Mr. White. Wykorzystamy żel X-White, Protein Base i Arte Brillante White. Fioletowym cleanerem przetrzemy tipsy przed malowaniem, a zdobienia wykończymy efektem syrenki, pudrem akrylowym Fashion Clear oraz topem Super Matte. Przyda nam się także buffer o gradacji 180 na 220 i pędzle Master Nail Art 006 i 007. Róża. Często można ją spotkać na paznokciach, ponieważ jest i efektowna, i dość prosta w wykonaniu. Czasami wystarczy nawet kilka ruchów pędzlem. Emilka przygotowała nam róże, które wykonamy szybko. Są przepiękne, zdobią nam całą naszą stylizację i co najważniejsze, możemy je wykorzystać nie tylko w zdobieniach wiosennych, ale również w ślubnych. Pierwszy tips pokrywamy kolorem Mimosa. Malujemy 2 warstwy, każdą z nich utwardzając przez 30 sekund w lampie. Na szkiełko do zdobień wykładamy kroplę koloru Mimosa i Mr. White. Chcemy uzyskać delikatny, rozbielony, różowo-brzoskwiniowy kolor, więc dodajemy odrobinę Mimosy do Mr. White'a i mieszamy je ze sobą aż do uzyskania jednolitej barwy. Jeżeli mieszanka jest zbyt ciemna, dodajemy obok kolejną kroplę Mr. White'a i ponownie mieszamy kolory do uzyskania pożądanego efektu kolorystycznego. Pędzel Master Nail Art 006 zanurzamy w kolorze, który wymieszaliśmy na palecie i malujemy zarys kształtu róży na dolnej części tipsa. Tym samym kolorem wypełniamy jej środek. Kolejny zarys kwiatów malujemy nieco wyżej. Jak widzicie, są odrobinę mniejsze, tak jakby w połowie ucięte. Również wypełniamy kwiaty kolorem od środka. Domalowujemy listki, najpierw kontur, następnie wypełnienie kolorem. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Cały tips pokrywamy topem Super Matte i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Pędzlem Master Nail Art 006 oraz mieszanką kolorów, którą wcześniej przygotowaliśmy, poprawiamy kontur róży i płatków. W środku domalowujemy charakterystyczną spiralę. Dzięki temu wyraźniej widać, że na naszym tipsie jest kwiat. W ten sam sposób poprawiamy liście. Aby zdobienie było ciekawsze, niektóre linie mogą być grubsze, inne cieńsze. Wyznaczamy teraz granicę zdobienia. Grubszą, falowaną linię prowadzimy od środka do góry tipsa i odwrotnie. Następnie bardzo cienkimi, delikatnymi liniami malujemy wzór koronki i łączymy je w różnych miejscach. Wzór wykonujemy samą końcówką pędzla. Na lamówce koronki stawiamy kropki przy pomocy sondy, jedna obok drugiej, aż do końca linii zdobienia. Na nieutwardzony wzór posypujemy efekt syrenki i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Pozostałości omiatamy miękkim pędzelkiem. Pierwsze zdobienie gotowe. Jeśli chcemy, żeby nasza posypka była jeszcze bardziej miałka, to mieszamy efekt syrenki z proszkiem akrylowym Fashion Clear w proporcji 1:1, albo też możemy zamiast efektu syrenki użyć kolorowej syrenki Holo lub Black Snow. Kolejny tips pokrywamy kolorem Hashtag. Malujemy 2 warstwy, utwardzając każdą z nich przez 30 sekund w lampie. Cały tips pokrywamy topem Super Matte i ponownie utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na szkiełko Nail Art wykładamy kroplę koloru Hashtag i 2 krople koloru Mr. White. Do hybrydy Hashtag dokładamy odrobinę Mr. White'a, aby uzyskać jaśniejszy odcień. Dokładnie mieszamy kolory, aż do uzyskania pożądanego odcienia. Przed przystąpieniem do malowania przycieramy tips wacikiem nasączonym fioletowym cleanerem. Mieszanką koloru, którą utworzyliśmy, malujemy najpierw pofalowaną linię, która będzie środkiem róży. Następnie dookoła domalowujemy płatki. Pierwsze z nich mogą być mniejsze, a każdy kolejny odrobinę większy. Dokładnie w taki sam sposób malujemy 2 róże powyżej, jedną mniejszą, drugą większą i to zadanie będzie nieco skomplikowane, ponieważ nie możemy naszego zdobienia przymrażać w trakcie. Będziemy je posypywać proszkiem akrylowym, a to oznacza, że trzeba pracować na mokro.
W górnej części tipsa malujemy różę kolorem Mr. White, dokładnie tak jak poprzednią. Zaczynamy od niewielkiej spirali, następnie dookoła domalowujemy płatki. Całe zdobienie kilkukrotnie i obficie posypujemy proszkiem akrylowym Fashion Clear i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Pozostałości proszku akrylowego omiatamy miękkim pędzelkiem. Przestrzenie między różami w kolorze białym i różowym wypełniamy cyrkoniami i bulionem. Na szkiełko nail art wykładamy kroplę Protein Base, w której zanurzamy pędzel Master Nail Art 006 i malujemy przestrzenie między różami. W większych przestrzeniach na nieutwardzonej bazie układamy cyrkonie w różnych rozmiarach. Bulion łączymy z Protein Base, powinien być w całości otulony proteiną. Cienkim pędzelkiem wyciągamy kuleczki bulionu z kropli bazy i układamy w przestrzeniach między cyrkoniami. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie i gotowe. Tak prezentuje się drugie zdobienie z dodatkiem cyrkonii. Niektórzy mówią, że dużo łatwiej jest pracować na tipsie, ponieważ można sobie go obracać do góry nogami, w lewo, w prawo, jak kto życzy. Tak, ale z drugiej strony zawsze można poprosić klientkę, żeby obróciła rękę do góry nogami. No, faktem jest, że my nie jesteśmy w stanie namalować zdobienia do góry nogami. Czy widziałyście kiedyś malarza, który malował swój obraz do góry nogami? No nie, właśnie, więc my również musimy poprosić klientkę, a że jej będzie zależeć na dobrym efekcie, to na pewno będzie chciała z nami współpracować. Trzeci tips malujemy 2 warstwami koloru hashtag, utwardzając każdą z nich przez 30 sekund w lampie. Sięgamy po mocno napigmentowany żel X-White i po skosie malujemy falę. Następnie wypełniamy dół tipsa. Na paletę nail art wykładamy kolor Mimoza. Pędzel Master Nail Art 006 zanurzamy w kropli koloru i nakładamy na nieutwardzony biały żel. Od kropli koloru malujemy spiralę, która będzie środkiem róży. Szybkimi ruchami wokół środka malujemy kolejne kropelki koloru. Odsączonym z nadmiaru produktu pędzlem rozciągamy krople na boki. W ten sposób tworzymy płatki. Tym samym sposobem malujemy kolejną różę. W pustych przestrzeniach między 2 różami domalowujemy płatki. Czekamy chwilę, aż zdobienie odrobinę się rozpłynie i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. X-White to jest rzadki żel bez lepkiej warstwy, super mocno napigmentowany. To jest jeden z pierwszych żeli, które stworzyliśmy kiedykolwiek w 2011 roku i słuchajcie, do dzisiaj jest po prostu świetny. Nie ma co poprawiać. Jest genialny, można nim wykonać bardzo wiele zdobień, głównie ze względu na 3 cechy. Po pierwsze, super mocne zapigmentowanie. Kochani, 98,3% zapigmentowania wychodzi nam na każdym teście aplikacyjnym, czyli tak, no kryje jak zło. Jest w stanie zakryć nam wszystko, nawet nasz zły humor, nawet nasze wory pod oczami. Dobra, żarcik. Wiadomo, że produktów do paznokci nie można używać na skórze. Ale wracając do tematu tegoż oto żelu, jest produktem o płynnej konsystencji, rzadkim. A to, że jest i rzadki, i super mocno napigmentowany naraz, sprawia, że możemy nim malować przepiękne, ostre linie uśmiechu, ornamenty. Możemy pracować mokro na mokro i w przypadku zdobień wystarcza 1 warstwa, żeby mieć przepiękne, super mocne krycie. Również nie posiada lepkiej warstwy, a to z kolei oznacza, że możemy wcierać wszelkiego rodzaju pyłki lustrzane, takie jak na przykład Glamma Mia. To jest produkt twardy. Pamiętajmy zatem, że nie pracujemy na powierzchni hybrydowej, tylko nadbudowanej, na przykład proteiną albo na przykład żelem. Cały tips pokrywamy topem Super Matte i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na paletę nail art wykładamy kroplę żelu Arte Brillante White. Zanurzamy w nim pędzel Master Nail Art 007 i malujemy linię na granicy białego i różowego koloru. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Przechodzimy do pracy pędzlem Master Nail Art 006. Zanurzamy jego włosie w Arte Brillante White i pod skosem na różowym kolorze malujemy napis. Poruszamy się od góry tipsa pociągłymi ruchami. Staramy się wykonać napis nie odrywając pędzla w trakcie. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Voilà! Tak prezentują się wszystkie dzisiejsze zdobienia. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie róże, zarówno na paznokciach, jak i w wazonie, a może są jakieś inne kwiaty, których jeszcze nie było u nas na kanale i chcielibyśmy je zobaczyć w akcji. To znaczy zobaczyć, jakie malujemy na paznokciach. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.